Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was z Gdyni. Z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką. To jest Power Walk Podcast w ruchu. Słuchajcie, jesteśmy w Gdyni. Przejdziemy się teraz ulicą Abrahama. Zobaczcie, kto ogląda nas na YouTube, jaka jest ta ulica ośnieżona. Też jestem bardzo ciekawa, czy wszystko dobrze słychać. Mam nadzieję, że tak, bo mikrofon mi się tutaj świeci. Sprawdziłam to, że dobrze działa. A my, słuchajcie, ruszamy na nasz poranny spacer. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego jedzenie uważne jest ważne. Nie tylko dla ciała i dla zachowania, dla ducha może bardziej, tak, od tego bym zaczęła. Nie tylko dla ducha, ale także i dla ciała. I dlaczego jest ważne w szczególności dla jelit. Także zaczynamy, ruszamy, jedziemy na nasz poranny spacer, który dzisiaj, słuchajcie, jest w Gdyni naprawdę bardzo chłodno. Nie wiem, jak jest u Was, dajcie znać, ale tutaj w Gdyni jest dosyć mroźno, no i przy tej aurze zimowej wygląda naprawdę bardzo magicznie, bardzo przyjemnie. A nawet powiem Wam, że niebo już nie jest takie mocno granatowe, takie ciemne, tylko już troszeczkę się przejaśnia, więc już ta wiosna do nas coraz bliżej idzie, a tymczasem jeszcze idziemy sobie w takiej aurze, zimowej. Ja dzisiaj jestem w zastępstwie za Mateusza Kusznierewicza, który nie mógł dzisiaj przeprowadzić tego live'a. I ja mówię, dobra, to ja poprowadzę i pogadamy o jedzeniu uważnym, dlatego że miał być temat związany z dotykiem, ze zmysłami, a w jedzeniu uważnym ta rola zmysłów też bierze udział, jest bardzo ważna, bo warto pamiętać, że jedzenie uważne to jest, słuchajcie, nie tylko ten aspekt samego jedzenia, czyli tej sztuki aktu jedzenia pod tytułem samego przeżuwania i tak dalej. Są też elementy, które się dzieją chwilę przed, ale też elementy, które dzieją się w ogóle naokoło jedzenia. I tak naprawdę nauka nie definiuje w tym momencie, czym jest to jedzenie uważne. Ogólnie jakby określa, że to jest, pewnie jak wpiszecie mindful eating w wyszukiwarce bądź jedzenie uważne, to Wam wyskoczą różnego rodzaju definicje, ale w literaturze naukowej podkreśla się, że de facto nie ma jednej ustalonej definicji, dlatego że też kwestionariusze, które badały jedzenie uważne, nie zawierały w sobie na przykład bardzo ważnej cechy uważności samej w sobie, jaką jest akceptacja i brak oceniania. To jest kluczowe, jeżeli chodzi o mindfulness, uważność, która jest elementem składowym jedzenia uważnego. W zasadzie jedzenie uważne od tego się wywodzi. Ja na chwilę przystanę dla osób, które słuchają nas na YouTube. Możecie zobaczyć, jesteśmy na ulicy teraz już Starowiejskiej, idziemy w stronę Placu Kaszubskiego. Tak, to możecie też mnie zaraz zobaczyć. Dla osób, które nas słuchają na Spotify, to też zachęcamy do tego, żeby jak też nawet spacerujecie, to wiecie, jak macie oczywiście coś do przemyślenia, żeby głowa Wam odpoczęła, to wtedy się idzie, wiadomo, ale jak potrzebujecie na chwilę się zatrzymać, popatrzeć sobie na drzewa, wiecie, bo na co dzień tak się tego nie obserwuje, prawda? Idę, bo muszę zrobić kroki, idę, tak, bo idę na spacer, okej, słucham, super, fantastycznie, że słuchacie Power Walka i bardzo się z tego powodu cieszymy, dziękujemy Wam bardzo za to, że nas słuchacie, ale też zobaczcie trochę, co się dzieje naokoło. Czy może właśnie niebo już jest jakiegoś innego koloru, czy może jest już troszeczkę jaśniej, a może jakieś drzewa zupełnie inaczej wygląda niż wcześniej. To też jest ważna obserwacja, to też pomaga tak trochę zmienić perspektywę, poobserwować jeszcze inne obszary. Niekoniecznie musimy być w tym cały czas trybie. Ostajemy sobie kaptur, bo nawet nie jest tak zimno. Niekoniecznie trzeba być cały czas w tym trybie, słuchajcie, spacer. To jest ważne, ale też nasze samopoczucie i taka obserwacja otoczenia też są ważne. Zatem idziemy teraz już na Placu Kaszubskim w stronę, przejdziemy sobie klasycznie Sea Towers i tam Hryniewickiego. To jest moja trasa najczęściej, jaką wybieram na Power Walka. Mimo że jest tam często wietrznie, to jednak jest cicho, nie jeżdżą tak często auta, bo tutaj na Świętojańskiej, my zaczynamy Świętojańska, jest tutaj Świętojańska 1, pamiętacie z Arżęczkiem, jak mieliśmy Power Walka, to tutaj pokazywaliśmy, że właśnie na Świętojańskiej 1 mieścił się pierwszy magistrat w Gdyni.
Natomiast i Świętojańska i Plac Kaszubski no są bardzo ruchliwe, więc ja idę sobie w stronę Sea Towers. No i dlaczego o tym jedzeniu uważnym dzisiaj porozmawiamy? Dlatego, że po pierwsze jest to nawiązanie do tematu, jaki miał być, czyli do dotyku, do zmysłu odczuwania, tak, do zmysłu dotyku, który jest jednym z naszych zmysłów, ale też dlatego, że za tydzień, w czwartek, już nawet nie za tydzień, bardzo blisko, w czwartek odbędą się warsztaty dla patronów, podczas których będziemy właśnie praktykować jedzenie uważne wspólnie. Będziemy jeść uważnie i będziemy sobie zapisywać swoje przemyślenia. I ten warsztat jest zaplanowany na 20 lutego na godzinę 19:30 i to otrzymują nasi patroni z określonego progu, więc jeżeli macie ochotę dołączyć, ci, którzy biorą udział w spotkaniach online, jest to próg od 50 zł miesięcznie, więc jeżeli macie ochotę dołączyć do naszego grona patronów i wziąć udział właśnie w warsztatach dotyczących jedzenia uważnego, to serdecznie Was do tego zachęcam, zapraszam, żeby się do nas zapisać, dołączyć, bo wtedy będzie taka możliwość, żeby przetestować sobie, na czym to jedzenie uważne polega. Przeszłam sobie tędy, żeby auto mi nie przeszkadzało, a tutaj widzę jakieś wrony zaczęły mi latać. Mam nadzieję, że to auto zaraz odjedzie, ale na to się nie zanosi, zatem idziemy, słuchajcie, dalej. No i o co chodzi z tym jedzeniem uważnym? Z jedzeniem uważnym, tak jak wspomniałam, nie chodzi o to, że to jest sam moment jedzenia. To nie tylko to. Jedzenie uważne obejmuje także tak zwane wszystkie decision making. Decision making, czyli te procesy decyzyjne związane z jedzeniem. I to będzie na przykład analiza, czy ja w ogóle jestem głodny, czy ja w ogóle jestem głodna. Bo warto pamiętać, że bycie uważnym, bo jedzenie uważne wywodzi się od mindfulness. Jeżeli mamy element mindfulness, czyli uważności, to zakładamy, jest to dosyć logiczne, że w jedzeniu uważnym też będą te elementy, czyli bycie tu i teraz, doświadczanie jedzenia, chociażby tak smakowanie, ale też analiza tego, jak ja się czuję, na przykład po zjedzeniu takiej porcji, a takiej małej, dużej. Jak ja się czuję po zjedzeniu posiłku, który składa się z takich makroskładników, białka, tłuszczu, węglowodanów, a jak ja się czuję po takiej kombinacji. Co więcej, to jest też obserwacja siebie, jak ja potrzebuję dużo energii, na przykład po treningu, versus, że nie czuję aż takiej potrzeby na jedzenie bez treningu. I tutaj mam taką refleksję, bo wszyscy rodzimy się z umiejętnością jedzenia intuicyjnego. Jedzenie intuicyjne i uważne bardzo się przenikają, różnią się troszeczkę postulatami, można by było tak powiedzieć. Jedzenie intuicyjne jest bardziej zorganizowanym konstruktem, ma określone zasady. Mamy taki manifest jedzenia intuicyjnego, chodzi o przywrócenie zaufania do własnego ciała, no ale generalnie chodzi o to samo, o to, żeby doświadczyć tego jedzenia, być uważnym też na siebie, na swoje ciało. No i w związku z tym, że my się rodzimy z umiejętnością jedzenia intuicyjnego, to zwróćcie uwagę, że dzieci bardzo często mają tak, że jak są głodne, to po prostu sygnalizują, a jak nie chcą jeść, to po prostu nie je, to mówią, że no nie, po prostu nie, albo jak już są najedzone, to nie mogę. Koniec. Natomiast my, osoby dorosłe, już po różnych doświadczeniach też związanych z dietą, albo na przykład po prostu z jakimiś, wiecie, socjalnymi, jak to powiedzieć, społecznymi jakimiś pewnymi ograniczeniami. Przykładowo, nie wypada mi zjeść na przykład, mimo że burczy mi strasznie w brzuchu, ale spotkanie trwa już 3 godziny, miałam zjeść posiłek, jest mi po prostu już niedobrze, ale muszę wysiedzieć na przykład, tak? I mi nie wypada zjeść. No to wtedy też to jest trochę takie przeciąganie sobie tego poziomu głodu, przeciąganie tego głodu i zbliżanie się do niebezpiecznego poziomu, gdzie w pewnym momencie nie będę potrafiła się w ogóle opanować i będę jeść to, co jest w zasięgu mojego wzroku, a przynajmniej w mojej lodówce, czy też na jakimś na przykład stole na konferencji. Więc to jedzenie intuicyjne i jedzenie uważne, przejdę przez przejście, mam nadzieję, że mnie auto nie rozjedzie. Więc jedzenie uważne, czy też jedzenie intuicyjne
Obejmuje także taką analizę, obserwację bardzo wnikliwą siebie w różnych sytuacjach. My często mamy do siebie pretensje, że na przykład, albo ja to często słyszę na konsultacjach, że ojeju, mam jakąś po prostu większą ochotę na słodycze, że zaczynam podjadać wieczorami. Albo na przykład jest taki newralgiczny moment pomiędzy, to akurat przypadek mojej ostatniej pacjentki, newralgiczny moment pomiędzy obiadem a kolacją, gdzie pojawia się taka ochota na małe co nieco. I znowu pretensje do siebie, tak, że ja nie potrafię utrzymać zdrowych nawyków, że to chyba jest nie dla mnie, a tymczasem co się okazało, że po prostu ten obiad i kolacja były za małe względem zapotrzebowania wynikającego ze zwiększonej aktywności fizycznej i po wyregulowaniu, czyli po ustaleniu 3 stałych posiłków, większych porcji, nie takich, że czuję się, wiadomo, nie chodzi o to, żeby się przejadać, ale też nie chodzi o to, żeby czuć tak, że za 2 godziny jestem głodna, bo naprawdę, bo jeżeli organizm daje znać, i to jest też bardzo dobry sygnał, jeżeli ciało daje ci znać, że potrzebuje energii, bo widzisz, że działa prawidłowo, tak? Widzisz, że funkcjonuje prawidłowo, wtedy można jakoś sobie te posiłki poustawiać. Więc po ustawieniu tych posiłków na 3, ten problem po prostu zniknął. I ona też mi ostatnio na spotkaniu powiedziała, 3 posiłki są dla mnie zupełnie okej i w ogóle nie mam problemu z tym podjadaniem pomiędzy posiłkami. Więc mówiąc o jedzeniu uważnym, to de facto też my mówimy o tym, żeby obserwować siebie, jak tobie jest najlepiej. Wielokrotnie spotykam się z tym, że chcemy wpasować się w jakieś już utkane przez inne osoby konstrukty żywieniowe, czy to dieta keto, czy to może dieta śródziemnomorska, która jest super zdrowa, fantastycznie, albo na przykład mamy dietę DASH, tak, różnego rodzaju diety, które są już przygotowane, usystematyzowane. Natomiast zapominamy o tym, że powinniśmy czuć się jak najlepiej my sami ze sobą i obserwować, jak nasze ciało zachowuje się po różnego rodzaju pokarmach, po różnego rodzaju kombinacjach pokarmów. Na przykład, jak długo czuję na jedzenie po takiej kombinacji pokarmów, po posiłku X, Y, Z, tak? I to wymaga oczywiście swojej pracy, tak? To nie jest tak, że to, wiecie, przyjdzie super łatwo i będzie oczywiste, tylko to będzie wymagać też nawet przez tydzień, może 2, co nie jest też łatwe, bo to jest długo, jak się popatrzy, że ma się zapisywać na przykład codziennie swoje samopoczucie, ale potem dzięki takiemu ćwiczeniu, czyli na przykład właśnie zapisywaniu, jak ja się czuję po tym posiłku, co ja zjadłem, na jak długo czułam bądź czułem na jedzenie, czy czułam senność, czy może czułam przypływ energii, czy było mi z tym dobrze, czy bolał mnie brzuch i tak dalej, wtedy macie wgląd w siebie i możecie wyciągnąć bardziej konstruktywne wnioski, czyli na przykład zaobserwować, że po posiłku na przykład wysokowęglowodanowym czuję się źle rano, kiedy go zjem, a nie mam żadnej aktywności, na przykład siadam do pracy, bo jest mi sennie, ale na przykład nie mam w ogóle problemu z tym, takim samym posiłkiem wysokowęglowodanowym, który zjem w okolicy treningu albo wtedy, kiedy mam duży wysiłek fizyczny, bo czuję, że dzięki temu lepiej na przykład ćwiczę więcej, jestem w stanie dźwignąć ciężaru i tak dalej. To pomoże zrobić taki wgląd w siebie, żebyście potem potrafili ocenić, czy to jest dla mnie, czy nie. I naprawdę potem nie będzie miało znaczenia, czy wybierzecie dietę bardziej węglowodanową, niskowęglowodanową, czy może sobie zrobicie po prostu taki swój miks i na przykład w dni mniej treningowe, mniej aktywne, jecie po prostu mniej węglowodanów, wstawiacie na przykład bardziej na cieciorkę, soczewice, takie źródła białka, które również są źródłem węglowodanów, ale mają błonnik pokarmowy, co jednak obniża ten ładunek glikemiczny posiłku. O indeksie i ładunku mówiłam w innym powerwalku, to proszę poszukajcie sobie w bibliotece, bo to też są dobre odcinki, dobre powerwalki. Więc na przykład na takie posiłki, ale w momencie, kiedy macie trening, na przykład aktywność fizyczną większą, idziecie powiedzmy na trening siłowy, czy nawet na trening biegowy, wytrzymałościowy, to też wtedy możecie sobie tą ilość na przykład białka i węglowodanów zwiększyć, dlatego że mięśnie potrzebują też węglowodanów do pracy, białko jest potrzebne też do regeneracji mięśni, ale to dopiero będziecie w stanie określić po wnikliwej obserwacji siebie, czyli po byciu uważnym. I co więcej, jedzenie uważne to też jest
takie, podobnie jak jedzenie intuicyjne zresztą, zaufanie do własnego ciała, takie słuchanie siebie, słuchanie swoich potrzeb i bycie dla siebie po prostu dobrym, ale nie w takim kontekście, że wiecie, poklepię się po ramieniu, cokolwiek czuję, że no coś poszło nie tak, poklepię się po ramieniu i nadal powiem, że nie no super jesteś, idziesz dalej, tylko raczej jest to spojrzenie konstruktywne, że też z drugiej strony w momencie, kiedy na przykład zjem coś słodkiego, wielokrotnie się to zdarza, że no ja nie powinnam jeść na przykład tyle słodyczy, że no jednak taka słodkość to na przykład nie na deser, no jednak nie powinnam tego robić, tak? Jakby cały czas sobie wyrzucamy, że robimy coś nie tak, a może zastanówmy się, z jakiego powodu to się dzieje, bez jakiegoś nadawania temu wielkich emocjonalnych, nie wiem, jakichś, może nie, bez emocjonalnych to nie, że bez nadawania temu jakiegoś super dużego znaczenia, tylko zastanówmy się nad tym, z czego to mogło wynikać, dlaczego na przykład, ja tak często sięgam po słodkie jedzenie, czy jest to może już mój wypracowany nawyk, że ja czuję automatycznie taką potrzebę, że to jest dla mnie zupełnie naturalne, na przykład po obiedzie jem deser, tak? I jeżeli to jest dla mnie zupełnie naturalne, no to też mogę nad tym popracować, jeżeli czuję się z tym źle i na przykład zauważam obiektywnie po obserwacji siebie, no że kurczę, tak, na przykład moja cera na przykład nie wygląda super dobrze w momencie, kiedy jem jakąś bułeczkę cynamonową po posiłku, po pełnym obiedzie, bo od razu widzę, że na przykład wyskakują mi wypryski. Może wtedy pogłębić diagnostykę, tak, w kierunku jakichś innych zaburzeń, czy problemów jelitowych i tak dalej, no ale dopiero wtedy, kiedy obserwujemy siebie i będziemy to sobie wszystko zapisywać, to dopiero wtedy będziemy mogli wyciągnąć jakieś bardziej konstruktywne wnioski i podjąć kolejne kroki, czy na przykład w ustawieniu sobie posiłków w odpowiedni sposób względem siebie i względem tego, że jest nam dobrze, tak, nie podjadamy na przykład, mamy te stałe 3 posiłki, ale na przykład wtedy, kiedy trenujemy, czujemy, że musimy mieć więcej tej energii, to jemy sobie dodatkowy posiłek i w ogóle bez 2 zdań, bo czujemy, że to jest nam potrzebne. Wspomniałam o jelitach. Dlaczego one są tak ważne? Dlaczego jedzenie uważne pomaga nie tylko głowie, bo daje taki luz głowy, daje poczucie zadowolenia z siebie, zaufania do własnego ciała. Też sprawia, że jeżeli jemy wolniej, uważniej, tak? Czyli zwracamy uwagę na ten smak, na kęs, na każdy kęs, dokładnie przeżuwamy, to spowalnia proces trawienia, daje szybciej, jakby, może nie szybciej, ale my odczuwamy tę sytość, jakby jeszcze podczas posiłku, jesteśmy w stanie skończyć to jedzenie w odpowiednim momencie, zaobserwować sygnały, jakie wysyła nam ciało, że to już jest wystarczająca ilość. Ja więcej nie potrzebuję. Jeżeli mam coś na talerzu, to mogę to zapakować albo zjem sobie na przykład później. Więc to jest bardzo dobre dla głowy. Też w ogóle jedzenie uważne, intuicyjne stosowane jest wielokrotnie w jedzeniu emocjonalnym, dlatego, że pomaga obniżyć napięcie poprzez skupienie się na danym momencie i włączeniu, tak jak w mindfulness zresztą, doświadczania tego momentu, obejmowanie tego swoim doświadczeniem, tak całym sobą, tego, co się dzieje tu i teraz, to też spada to napięcie emocjonalne, które, jak wiecie też z Power Walka, w którym mówiłam o czynnikach utrudniających odchudzanie, jedzeniu emocjonalnym, no to jest istotnym czynnikiem, który sprzyja napadom obiadania się. No ale dlaczego jedzenie uważne jest tak istotne dla ciała, a zwłaszcza dla jelit? Otóż dlatego, że jeżeli jemy powoli, jeżeli jemy dokładnie, jeżeli przeżuwamy każdy kęs, to po pierwsze te cząsteczki pokarmowe są lepiej rozdrobnione, treść pokarmowa jest lepiej rozdrobniona, a składniki odżywcze, które są zawarte w tychże pokarmach, są po prostu łatwiej dostępne dla enzymów trawiennych, dla jelit, są lepiej przyswajalne też przez komórki jelita cienkiego, przez enterocyty. Po drugie, kiedy jemy dokładnie, przeżuwamy, to zobaczcie, kiedy jem szybko, to co się dzieje? Nabieram powietrza podczas takiego szybkiego jedzenia, co sprawia, że będę mieć potem wzdęcia, tak, że będę mogła czuć dyskomfort po takim posiłku. Natomiast kiedy znowu jem dokładnie, przeżuwam dokładnie, to ten pokarm ma szansę sobie spokojnie być strawionym, dociera następnie do żołądka, gdzie jest wydzielany kwas solny, który niszczy wszystkie bakterie, który jakby jego funkcją jest niszczenie wszystkich bakterii. Jeżeli ktoś ma niedokwaszony żołądek, bo tam normalnie jest bardzo niskie pH i nie powinno przetrwać nic, tam są trawione też białka, więc mamy trawienie w żołądku i następnie ten
pokarm przechodzi przez dwunastnicę, dalej przez jelito, dwunastnica, pierwszy odcinek jelita cienkiego, dalej kolejne rejony jelit, aż do jelita grubego, tak? Gdzie potem wychodzi w formie po prostu stolca. Ale właśnie jedzenie uważne, jedzenie takie powolne, dokładne przeżuwanie też będzie sprawiać, że żołądek będzie lepiej przygotowany do trawienia takiego pokarmu. I to jest super ważne, bo tak jak wspomniałam, zadaniem żołądka jest raz, że wiecie, miażdżenie tej treści pokarmowej, trawienie białek, ale wybijanie drobnoustrojów, wbijanie bakterii, pasożytów, grzybów, które gdzieś mogą się znaleźć na żywności, którą spożywamy i naprawdę może ich być bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego, że warto myć warzywa i owoce ciepłą wodą, czy preparatami do tego przeznaczonymi, albo mieszanką soda, oczyszczona woda, po to, żeby usunąć różnego rodzaju pestycydy, które są, środki ochrony roślin, które są na powierzchni tychże pokarmów, chyba że korzystacie z produktów ekologicznych, bio, to wtedy tam nie używa się pestycydów i można ciepłą wodą myć, no ale myje się też dlatego, żeby po prostu usunąć też różnego rodzaju pasożyty czy jakieś grzyby, które mogą gdzieś tam sobie być na powierzchni tychże produktów. No i zadaniem żołądka jest to, żeby to usunąć jeszcze lepiej, tak, żeby po prostu, żeby nic, co może nam zaszkodzić, nie przeszło w dalsze rejony jelit. No i niestety dzieje się trochę problem wtedy, kiedy nadużywamy leków na zgagę, tak zwanych, dlatego że czy na przykład jemy szybko, jemy kilka razy, nie mamy przerw pomiędzy posiłkami, podjadamy, dlatego że wtedy żołądek nie jest w stanie przygotować się odpowiednio do trawienia, nie wydziela odpowiedniej ilości kwasu solnego, soki żołądkowe nie są odpowiednio wydzielane, a przez to ten pokarm nie jest odpowiednio trawiony. Przez to ten pokarm raz, że nie jest trawiony, a po drugie mogą się przedostać w dalsze rejony jelit różnego rodzaju, goście na gapę, nieproszeni po prostu goście w postaci pasożytów czy też grzybów. Stąd też jedzenie uważne, taka chwila może nie tylko wiecie, modlenie się nad tym jedzeniem, oczywiście w cudzysłowie kontemplacja, ale chwila uważności, popatrzenia na ten talerz, wzięcie głębokiego wdechu, wydechu, następnie dopiero jedzenie powolne, dokładne przeżuwanie sprawia, że też żołądek będzie przygotowany do tego procesu trawienia. Zresztą jest to tak zwana faza głowowa trawienia, która zaczyna się już w momencie myślenia o jedzeniu, czy też samego widoku, samej myśli bądź widoku jedzenia, gdzie już czujemy, że zaczyna się trochę więcej śliny wydzielać w jamie ustnej, która też ma swoją funkcję, ma właściwości antybakteryjne. Tam jest też laktoferyna, która też ma bardzo ważne właściwości odpornościowe. Więc wydziela nam się trochę więcej śliny, co przygotowuje organizm, jamę ustną do tego, że zaraz pojawi się jakiś pokarm. Z kolei w żołądku wydzielają się już soki trawienne, które też już czekają na przyjęcie pokarmu, żeby móc trawić. A w jelitach wtedy, kiedy jemy dokładnie, powoli przeżuwamy, nie przejadamy się, to wtedy też jelita nam bardzo, bardzo podziękują tym, że będzie wzmocniona bariera jelitowa, że będzie mniejszy stan zapalny w jelitach, a mniejszy stan zapalny w jelitach szczelna bariera jelitowa. Wtedy, kiedy też podejmujemy zdrowsze wybory żywieniowe, czyli jemy więcej warzyw, jemy więcej na przykład błonnika rozpuszczalnego typu babka jajowata, siemię lniane mielone, jemy na przykład więcej borówek, jemy więcej orzechów, pestek, pistacji, różnorodnych pokarmów, ale wiecie, takich nieprzetworzonych, to też urozmaica nam się populacja mikrobioty jelitowej. To z kolei będzie się znowu przekładać na uczucie sytości, bo mikrobiota też kontroluje wydzielanie hormonów zaangażowanych w łaknienie i głód, więc to też nam się przełoży na funkcję całego organizmu, a wiemy, że jeszcze z trzeciej strony jelita i mikrobiota mają ogromny wpływ na pracę mózgu, na nasze zdrowie psychiczne, na sprawność umysłową. Zatem to jedzenie uważne będzie pomocne nie tylko w kontekście zachowania zdrowej relacji z jedzeniem, luzu,
Też pomaga nam sięgać po zdrowsze jedzenie, bo siłą rzeczy naprawdę człowiek zauważa, że czuje się lepiej po tego typu produktach. Oczywiście znajdą się osoby, które twierdzą inaczej, to ja jestem tego świadoma, ale w większości przypadków, przynajmniej tych, z którymi ja się spotkałam, z którymi ja miałam okazję pracować jako dietetyk, psychodietetyk, to wynika, że jednak to zaobserwowanie, że to ciało naprawdę lepiej funkcjonuje, mam więcej energii, lepiej mi się myśli, to sprawia, że chcę sięgać po to, co jednak tą energię mi daje, a nie co tą energię mi zabiera. Ale z drugiej strony jedzenie uważne ma też wpływ na pracę jelit, na pracę całego przewodu pokarmowego, na pracę żołądka, pozwala dokładnie trawić pokarm, pozwala pozbyć się wzdęć, w sensie jest tu, jeżeli zmagamy się ze wzdęciami, to może to wynikać ze zbyt szybkiego jedzenia, a jedzenie powolne, dokładne, uważne może nam pomóc lepiej trawić i nie doświadczać tych wzdęć po posiłku, no a też przekłada się na lepszą przyswajalność składników odżywczych i na lepszy stan zdrowia jelit, które, jak wiemy, połączone są z całym organizmem, tak naprawdę siecią komunikacyjną, z mózgiem i wpływają na nasze samopoczucie, na nasze myślenie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy spacer. Jeżeli jesteście tutaj na YouTube, to zapraszam Was do obejrzenia teraz tego miejsca, w którym jestem. Zobaczcie, jak już pięknie wschód słodzi. Jak już się pięknie zaczyna dzień. Cudownie. Życzę Wam przemiłej soboty. Życzę Wam naprawdę uważnego śniadanka. Teraz jak siądziecie sobie do stołu z rana po tym spacerze, to tak pomyślcie sobie o tym, że to zrobię tak dla siebie. Tak na spokojnie dla siebie. Chcę coś zrobić, coś dobrego dla siebie. Dlatego zjem sobie uważnie, będę dokładnie przeżuwać, będę czerpać bardzo dużo przyjemności z tego jedzenia i będę celebrować ten bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. A ja Was zapraszam jeszcze raz do tego, aby dołączyć do grona patronów, bo będziemy ćwiczyć 20 lutego jedzenie uważne. I co? Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jedzenie uważne, czy słyszeliście o tym wcześniej, czy jecie uważnie, czy może chcecie się podzielić w ogóle swoimi spostrzeżeniami na temat jedzenia. Zachęcam do tego. Dzięki wielkie za wspólny spacer. Chciałabym tylko przypomnieć, że partnerem strategicznym kanału PowerWalk jest platforma Multilife od Benefit Systems, a my dziękujemy też bardzo naszym patronom, którzy wspierają nas w tworzeniu tego kanału. Dzięki wielkie, do zobaczenia.